Pozdrawiam wszystkich, Waldek, kanał Photomix. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak łączyć kreatywność z potęgą Photoshopa, to jesteście we właściwym miejscu. Dziś pokażę Wam, jak zmienić zwykłe zdjęcia w coś absolutnie nieziemskiego, korzystając z kilku nieoczywistych, ale bardzo prostych kroków. Nie będzie tutaj męczenia o technicznych detalach, bardziej o tym, jak wyzwolić Waszą własną kreatywność i zmienić ją w sztukę. Bo wiecie, Photoshop to nie tylko narzędzie, to otwarta brama do tworzenia świata według Waszych wizji. W tym odcinku przeprowadzę Was przez proces, który pomoże nie tylko technicznie, ale też zainspiruje do tworzenia obrazów, które będą emanować Waszym niepowtarzalnym stylem. Pokażę, jak stworzyć wyjątkowy tryptyk i do tego dodać kilka trików, które sprawią, że każdy spojrzy na Wasze prace z zachwytem. Takie tryptyki świetnie sprawdzają się jako dekoracje domu, ozdoby na wystawy artystyczne, elementy galerii ściennych, a nawet jako wyjątkowe prezenty dla bliskich. Możecie je także wykorzystać w portfolio, aby zaprezentować swoją twórczość w ciekawy, wielowymiarowy sposób. Teraz chwyćcie za myszkę, otwórzcie Photoshopa i przygotujcie się na totalną eksplozję kreatywności. Zanim zaczniemy, zostawcie jednak łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych inspirujących filmów i koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie obrazy chcielibyście stworzyć następnym razem. Teraz lecimy! Na tym obrazie pokażę Wam, jak wykonać te wszystkie efekty, które były pokazane na samym początku. Jeżeli chodzi o sam kwiat, to wybór jest dowolny, także możecie dowolny kwiat o dowolnej kolorystyce wybrać. Nie ma to wpływu na nic. Później można to, zobaczycie, spokojnie wszystko ładnie sobie pozmieniać pod swój gust, pod swój wystrój, jeżeli chcecie wydrukować i pod wszelkie inne rzeczy, które Wam się podobają lub nie podobają. I tak pierwszym naszym zadaniem, jak widzieliście, będziemy tworzyć jeszcze z tej edycji całkowitej tego kwiata tryptyk, dlatego musi być zdjęcie niepoziome, a pionowe. I wybieramy narzędzie crop, czyli przycinanie i tutaj możemy sobie, nie wybrało się, możemy w naszych rozmiarach, jeżeli rozsuniemy, wrzucić na przykład 1:1, czyli będziemy mieli kwadrat na samym początku i umieścimy kwiat właśnie na samym środeczku i należy zwrócić uwagę, żeby miał troszeczkę miejsca w lewo i w prawo i tak samo góra-dół, ponieważ będziemy to rozszerzali, dlatego miejcie to na uwadze, jeżeli będziecie wybierali ten element, czyli kwiat i później jeszcze to kadrowali. Ok, mamy tego naszego kwiatka i należy teraz zwiększyć może troszeczkę, może ja jeszcze do tej odległości zrobię ten kwadrat, a dalej to musimy już tutaj z powrotem wrócić, ten kwadrat odznaczyć, ponieważ cały czas on będzie nam, jakbyśmy nie rozszerzali, to będzie tworzył nam kwadrat, a tego nie chcemy. Tutaj jeszcze może troszeczkę przesunę, tak bardziej na środek i zrobimy, że chcemy w poziomie i w pionie i po prostu przeciągniemy troszeczkę do góry, troszeczkę do dołu. Jak widzicie, dostaliśmy te nasze czarne ramki i żeby je wypełnić, to mamy tutaj wypełnienie i z niego wybieramy wypełnienie generatywne i wtedy z automatu już nie będziemy musieli później zaznaczać, jeszcze raz wypełniać, zrobi to wszystko za nas, zatwierdzamy, jak widzicie jest prompt naszego wypełnienia generatywnego, gdzie nie wpisujemy nic, tylko dajemy generowanie i następuje generowanie tych naszych czarnych partii, czyli zastąpimy je po prostu tłem, wybierzemy później, na pewno dostaniemy, jak widzicie, 3 różne wersje. Nie wiem, ta może
chociaż ta troszeczkę taka przyciemniona, ale tutaj jakiegoś babola ma to, żeby się nie kombinować, to wybierzemy to i możemy teraz spokojnie spłaszczyć nasze te dwie warstwy do jednej, czyli robimy Ctrl+E po prostu. Jeżeli to zrobimy, jak zauważycie, mamy już to, zamknę spłaszczoną warstwę i tylko jest jeden background. Robimy kopię tego naszego backgroundu, czyli Ctrl+J dla systemów Windowsa, Command+J dla systemów macowskich. Następnie przechodzimy do górnej belki, do menu filtr i wybieramy galerię rozmyć, a stąd wybieramy rozmycie ścieżki. Jak zauważycie, pojawiła się strzałka z 3 punktami. Tutaj należy ten jakoś na środeczek i tutaj będę jechał po naszych liściach. Można, jak widzicie, tworzy się te nasze rozmycie wedle tej strzałki. Jeżeli, dajmy na to, złapiemy ten punkt i przeciągniemy, to zostanie to jeszcze tak wypaczone, więc jeżeli macie kwiat z liśćmi, które tak jakoś ładnie opadają, to można to fajnie zrobić i będzie wygląd jeszcze lepszy. Ja niestety nie miałem pod ręką takich właśnie kwiatów, które takie efekty mają i teraz należy po prostu w tym wypadku kliknąć może w co drugi płatek i stworzyć taką ścieżkę dla każdego z tych płatków. Jeżeli klikniemy tu na koniec, to jak zauważycie, tworzy nam się dalej, chce po prostu tworzyć się ta strzałka, dlatego jeszcze raz klikniemy w punkt i już się stworzyła i możemy teraz sobie na przykład wygiąć w tym momencie to i robimy następne 2 kliknięcia i ciach. I tak po kolei. Jeśli mamy już wykonane te nasze, można powiedzieć, wszystkie ścieżki, to jak widzicie, nie jest to jakoś w punkcie utrzymane, po prostu należy to zaczynać z jakiegoś jednego miejsca. W tym wypadku bardzo dobrze nam się w kwiatach będzie układał ten środek i przechodzimy tutaj do wartości naszego filtra i ja to wcześniej troszeczkę się tym bawiłem i taką najlepszą wartością na prędkość, jeżeli o to chodzi, jest 240%. Jak zauważycie, efekt dostaliśmy dosyć mocny. Następnie mamy opcję zwęź i tutaj delikatnie, jak widzicie, to ten cały efekt zwęża, no tak jak sama ta funkcja mówi. Także delikatnie to zrobimy i można powiedzieć, mamy ten nasz efekt gotowy. Robimy OK i wszystko jest już na swoim miejscu. Mamy ładnie stworzony już ten kwiatek. Teraz jeszcze raz klikniemy na nasze tło, czyli na nasz background, na naszą oryginalną warstwę i z niej jeszcze raz stworzymy kopię warstwy, czyli Ctrl+J dla systemów Windowsa, Command+J dla systemów macowskich. Przenosimy tą warstwę na samą górę i teraz chciałbym dla niej zastosować ten sam filtr, który był wcześniej, czyli jeżeli przejdziemy, to zobaczycie, na samej górze mamy ten nasz filtr rozmycia ścieżki. Jeżeli klikniemy, on z automatu przyjmie te same wartości, które robiliśmy. Jeżeli wejdziemy jeszcze raz w galerię filtrów i wybierzemy nasz filtr, będziemy musieli robić wszystko od nowa, czyli interesuje nas po prostu kliknięcie tutaj jeszcze raz i ciak, dostaliśmy, jak zauważycie, wyłączymy, włączymy identyczny efekt na naszym kwiecie. Teraz, będąc na tej górnej warstwie, zmieniamy jej chwilowo krycie na około 50%. To jest tylko do podejrzenia i będziemy zwiększać ten nasz kwiat, czyli robimy transformację Ctrl+T, Command+T, ustawimy nasz
środeczek na środeczku, żeby stąd on sobie skalował tą naszą tego całego kwiatka i wciskając klawisz Shift z Altem łapiemy i proporcjonalnie, jak widzicie, zwiększamy tą naszą, teraz się za daleko zrobiło, do około jakichś 120%. Jak widzicie, tutaj mamy te nasze opcje i obie są identyczne, także zwiększyliśmy, możemy zatwierdzić i teraz zobaczcie, jak wyglądało wcześniej, jak wygląda to po tym naszym zwiększeniu. Teraz wyłączamy widoczność tej naszej górnej warstwy, którą teraz robiliśmy, przechodzimy do dolnej i z tą robimy mniej więcej podobnie, czyli Ctrl Command T, transformację, przeciągamy nasz punkt kontrolny, Shift Alt i teraz zwiększymy, jak tam było 120, to tutaj do około 110, o proszę bardzo, 109,95, może tak zostać i zatwierdzamy. Teraz mamy już, jak widzicie, ładnie to wszystko wyglądające. Jeszcze raz przejdziemy, może ja to włączę, a przejdziemy do naszego backgroundu i jeszcze raz zrobimy kopię tego naszego podstawowego zdjęcia, czyli Ctrl Command J. Na naszym backgroundzie mamy już drugą kopię, przenosimy ją standardowo na górę i teraz chcę na niej utworzyć maskę warstwy, która nam to wszystko zakryje, czyli wciskamy przycisk Alt lub Option na klawiaturze i wciskamy maskę warstwy. Od razu, jak widzicie, zrobiła się czarna i od razu zakryło cały nasz tutaj ten efekcik. Właściwie efekcik, oryginalne zdjęcie. Na razie wyłączymy, zresztą nawet nie musimy, bo nic nie widać, widoczność tej warstwy, a właściwie możemy zostawić. Przechodzimy na pierwszą pod nią, a właściwie na ogólnie pierwszą, wyłączymy te wszystkie nasze rzeczy i teraz mamy krycie 100% i zmieniamy rodzaj tej warstwy z normal na screen, czyli na ekran. Włączamy widoczność drugiej warstwy i tutaj zmieniamy rodzaj warstwy z normal na ciemniejszy kolor. Przy czym, jak widzicie, możemy się teraz jeszcze pobawić kryciem, czyli możemy zwiększyć, żeby ten nasz efekcik był taki dosyć fajny. Jak widzicie, to przechodzi dosyć ciekawie. To tak 70-71% krycia można zostawić. Teraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, to możemy spokojnie zmieniać jeszcze wielkości tych warstw w zależności od tego, jak Wam będzie to pasowało do samego zdjęcia. Także tutaj jeszcze możecie Ctrl T na każdej i zwiększyć lub zmniejszyć, jeżeli też taka potrzeba występuje, te maski i dostosować do całego zdjęcia. Teraz aktywujemy naszą maskę, naszą warstwę z maską właśnie w warstwy. Przechodzimy na maskę, wybieramy pędzel, podstawowy kolor biały i tak, krycie ustawiamy na 30, przepływ na 40% i jeżeli to mamy, jeszcze nie powiedziałem, że pędzel oczywiście okrąglutki z najbardziej miękką końcówką, czyli na 0%. Jeżeli to mamy, możemy kliknąć właśnie w masce warstwy 2 lub 3 razy. Tutaj o 2 najlepiej pasuje, jak klikniemy 3. No takie może troszeczkę aż za ostre, czyli Ctrl Z zmniejszymy i możemy w tym wypadku, a zobaczcie, wcześniej i teraz tak to zdjęcie zostawić. Także właściwie sam efekt naszego wyglądu kwiata artystycznego mamy już zrobiony i teraz zajmiemy się stworzeniem samego tryptyku i zmianami kolorystycznymi.
I co ciekawe, zrobimy to tak jak powiedziałem, wpierw tryptyk, a później zmiany kolorystyczne, a nie odwrotnie jak to zawsze bywa. Ciekawe będzie, zobaczycie, do końca to oglądajcie, bo fajna sztuczka będzie na samym końcu. I pierwsze co wykonamy, to spłaszczymy do jednej warstwy to wszystko co mamy, czyli Ctrl Shift Alt E, Command Option Shift E i mamy już z naszą spłaszczoną warstwę. Tą resztę możemy z Shiftem zgrupować, żeby nie brudzić tutaj sobie wyglądu i mamy to już gotowe. Teraz robimy dwie kopie tej spłaszczonej warstwy, czyli 2 razy wciskamy Ctrl J, Command J i dostaliśmy 2 kopie. Teraz wybieramy narzędzie kadrowania jeszcze raz. Przesuwamy nasz punkcik tutaj gdzieś w prawą stronę i rozciągamy nasz obraz. Jeżeli to zrobiliśmy, zatwierdzamy, a robimy cancel, bo mamy wypełnienie generatywne, którego nam całkowicie nie potrzeba. Czyli jeszcze raz mając to, przenosimy ten nasz punkt, przeciągamy jeszcze w prawo i tutaj wypełnienie generatywne zmieniamy na defaultowe tło i teraz dopiero zatwierdzamy. I dostaliśmy już niczym nie zaburzony ten nasz obraz. Teraz biorę narzędzie Move Tool, wcisnę klawisz Shift i przeciągnę zdjęcie jedno z tych jak widzicie, pojawiło się tutaj takie różowe połączenie, to znaczy, że magnesik przyciągnął jedno zdjęcie dokładnie do krawędzi drugiego. Zmniejszymy sobie to jeszcze raz i jeszcze raz wrzucimy narzędzie kadrowania i jeszcze raz przeciągniemy to w prawo, zatwierdzimy i teraz kliknę tutaj, jeżeli nie mam Move Tool narzędzie i Auto Select nie jest włączone, to trzeba po prostu kliknąć na którąś warstwę i jak było wcześniej z Shiftem przeciągam tak samo do pojawienia się fioletowego tego paska, który właśnie informuje, że mamy już ładnie, pięknie stworzony blisko siebie, właściwie dotykające się te nasze 2 kwiatki. I jeszcze raz wciągniemy kadrowanie i teraz po prostu dołączymy to wszystko i zatwierdzimy i mamy już nasze kwiatki gotowe. Teraz będę chciał spłaszczyć te wszystkie 3 warstwy do jednej, czyli jak to było wcześniej Ctrl E. Jak widzicie, spłaszczyło 2 warstwy, jeszcze raz Ctrl Command E i mamy spłaszczoną 3. warstwę i jedna warstwa nam została. Tutaj oczywiście te wcześniejsze rzeczy, które mieliśmy, to jeszcze nam zostały, ale to już nas nie interesuje. Robimy już to wszystko na tym naszym tutaj czystej warstwie. I teraz, żeby pozbyć się wszelkich pikseli, które są poza tym wszystkim, co robiliśmy, ponieważ dużo rzeczy wyłaziło i one przy zapisie mogą nam zwiększyć pojemność naszej fotografii właściwie, klikamy jeszcze raz przycisk kadrowanie i mamy tutaj taką funkcję jak usuń wykadrowane piksele. Jeżeli to mamy zaznaczone, klikamy dwukrotnie w środku pola, w środku zdjęcia. Tutaj jak widzicie wykasowało nam to wszystko. Oczywiście wykasowało tylko te rzeczy, które nie są obiektami inteligentnymi, bo jeżeli przeskalujemy obiekt inteligentny, on nadal pozostanie w swoim rozmiarze. Także pamiętajcie o tym. Jak będziecie chcieli zmniejszyć wielkość swojego pliku, to dobrze
zrasteryzować obiekt inteligentny i wtedy będzie można właśnie taki efekcik wykorzystać i zmniejszyć wielkość i objętość pliku. Teraz będę chciał zrobić białą rameczkę dookoła. Najszybszym sposobem jest przejście do menu Image, wybieramy rozmiar obszaru roboczego i tutaj kolor na biały i w procentach chciałbym, żeby było 110 na 120, a to z tego powodu, że mamy rozmiar poziomy. Jeśli byśmy dali jednakowe, to byśmy mieli tutaj mniej, a tutaj więcej w długości i robimy OK i mamy już idealną białą rameczkę. Teraz dobrze by było, żeby to było na środku, czyli Ctrl 0, żeby stworzyć jeszcze tutaj takie paseczki pomiędzy tymi kwiatkami. A najlepiej to zrobić przechodząc na te 3 kropki i z kształtów wybrać linię. Jeżeli to będzie to wypełnienie na białe, obramówki nie trzeba nam żadnej i grubość na około 20 pikseli. Jeśli macie skale te pomocnicze, czyli w View i mamy właśnie Rules, teraz możemy złapać za jedną tą naszą skalę i przeciągamy taki pomocniczy pasek, ustawiamy go w miejscu łączenia, bierzemy drugi, przeciągamy, umiejscawiamy w miejscu łączenia i teraz jeszcze raz mamy już właściwie ten nasz kształt linii i na środeczek stawiamy i zjeżdżamy do dołu. Jeżeli coś nam nie pasuje, to wciśniemy Shift i wtedy, jak widzicie, jakbyśmy nie machali w prawo, lewo, to i tak nam robi to idealnie, prosto i tak samo zrobimy tutaj, ciach i mamy paseczki gotowe. Teraz możemy je połączyć. Nie możemy ich połączyć przez Ctrl-E, bo to są kształty, dlatego zaznaczymy 2, klikamy prawym klawiszem myszy i rasteryzujemy. I teraz już możemy sobie swobodnie zrobić Ctrl-E i Ctrl-E i znowuż mamy jeden dokumencik, w którym to wszystko jest. Teraz dopiero właśnie zajmiemy się zmianą kolorystyczną. Tak jak powiedziałem, jeszcze możemy wcześniej damy narzędzie Move Tool i łapiąc te linie pomocnicze wyrzucamy je po prostu za okno i mamy już gotowe bez już linii pomocniczych. I tak jak powiedziałem, przechodzimy do tworzenia kolorystycznego, czyli włączamy narzędzie zaznaczania prostokątne tutaj i przejeżdżamy, dajmy na to ten środkowy kwiatek, tak spokojnie możemy wyjść na te białe elementy, ponieważ jakbyśmy białego nie barwili, on zawsze będzie biały. Następnie przejdziemy do naszych warstw wypełnienia i wybierzemy Hue Saturation. Jeżeli to już wybraliśmy, klikamy na Colorize i zobaczcie, i już nam zmieniło kolor. Zamykamy i kopiujemy naszą warstwę Hue Saturation, czyli Ctrl-Command-J. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj taki łańcuszek, który powoduje, że warstwa jest ściśle związana z maską. Dlatego jeżeli klikniemy na nim, on zginie. Bierzemy narzędzie Move Tool. Możemy wcisnąć klawisz Shift, żeby równiutko sobie przesunąć i przesuwamy. Zobaczcie, przesuwamy na samą maskę warstwy na miejsce naszego drugiego kwiatka. I teraz klikając dwukrotnie na Hue Saturation na tym drugim kwiatku, możemy sobie tą
hue, czyli barwę, zmienić w dowolny, jaki chcemy kolor. Tutaj wszystko zależy od nas. Oczywiście możemy także użyć saturacji, żeby zwiększyć moc tego wszystkiego. Tak samo możemy jeszcze przejść do naszego tego pierwszego kwiata i zrobić to samo, jeżeli nam nie pasuje to, co było z automatu, i tak samo tutaj możemy ewentualnie zmniejszyć tą saturację. Tutaj już bawimy się wedle swoich potrzeb i wedle swoich gustów. Pozostaje tylko teraz to wszystko zapisać i praktycznie mamy wszystko gotowe. Jeżeli byście chcieli jeszcze tu coś dorzucić, to oczywiście można dorzucić jakieś tekstury, którym najlepiej w tym wypadku dać rodzaj na screen, czyli ekran, zmniejszyć krycie i będziecie jeszcze mieli ładne tekstury i to naprawdę świetnie się sprawdza, jeżeli chcecie swoje zdjęcie swojego kwiata w wyglądzie artystycznym powiesić na ścianie na przykład jako wydruk. Na koniec chciałem Wam podziękować za wspólną podróż przez świat kreatywności i Photoshopa. Mam nadzieję, że udało się Wam zainspirować i że stworzycie coś naprawdę niesamowitego. Jeśli ten film był dla Was przydatny, nie zapomnijcie zostawić komentarza poniżej i podzielić się swoimi wrażeniami oraz efektami Waszej pracy. Wasze opinie są dla mnie naprawdę cenne i pomagają mi tworzyć coraz lepsze treści. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, kliknijcie subskrypcję, a także w dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Tymczasem życzę Wam mnóstwo kreatywności, inspiracji i nieskończonych pomysłów na Wasze projekty. Do zobaczenia, do następnego poniedziałku. Pozdrawiam, cześć!